Witam Państwa serdecznie. Dziś porozmawiamy o ogrzewaniu podłogowym, marzeniu wielu z nas. To wizja komfortu, który otula nas od stóp do głów, tworząc w domu atmosferę prawdziwej, rodzinnej sielanki. Niestety, droga do tego raju bywa wybrukowana kardynalnymi błędami. Zamiast cieplnego Eldorado możemy zafundować sobie termiczną katastrofę. Dziś opowiem Państwu o 7 grzechach głównych, które czyhają na nieostrożnych inwestorów. Przedostatni błąd Was zupełnie zaskoczy. Oglądajcie do końca. Zapraszam do wspólnego odkrywania, jak uniknąć tych pułapek i cieszyć się podłogówką, która grzeje, a nie parzy. Tak więc, izolacja to fundament, bez którego nasza konstrukcja cieplna runie. Wyobraźmy sobie, że przygotowujemy wykwintne danie w naczyniu, które przecieka od spodu. Zamiast ogrzewać nasze stopy, fundujemy darmowe spa dla kretów w ogrodzie. Brak odpowiedniej warstwy izolacyjnej pod systemem rur to jak budowanie zamku na piasku. To ciepło, za które płacimy ciężkie pieniądze, zamiast promieniować w górę, przenika w głąb konstrukcji budynku. To czysta strata energii, porównywalna do gotowania wody w garnku bez przykrywki. Izolacja to inwestycja, która zwraca się z nawiązką. Bez niej nasze marzenie o ciepłej podłodze pozostanie jedynie chłodnym wspomnieniem niespełnionych oczekiwań. Układanie rur ogrzewania podłogowego to precyzyjna choreografia. Jeśli ułożymy je zbyt gęsto, nasza podłoga zamieni się w istną patelnię. Z kolei jeśli rury rozłożymy zbyt rzadko, powstaną zimne strefy. Tutaj nie ma miejsca na przypadkowość. Potrzebny jest solidny projekt, niczym przepis na doskonałe ciasto. Projektant obliczy odpowiedni rozstaw rur, uwzględniając specyfikę pomieszczeń. Ignorowanie projektu to jak gotowanie bez przepisu. Może się udać, ale znacznie częściej kończy się katastrofą. Precyzja w tej materii to klucz do sukcesu i równomiernego, przyjemnego ciepła. Przechodzimy teraz do kwestii dylatacji i jakości wylewki. Jeśli zignorujemy konieczność wykonania szczelin dylatacyjnych, możemy się spodziewać niemiłej niespodzianki. Beton pod wpływem zmian temperatury pracuje, rozszerza się i kurczy. Bez odpowiednich wentyli bezpieczeństwa naprężenia w wylewce mogą doprowadzić do jej pęknięcia. A co jeśli chodzi o samą mieszankę wylewki? To już temat na osobną epopeję. Nieodpowiednia proporcja cementu, piasku, wody może prowadzić do opłakanych skutków. Wylewka może okazać się zbyt słaba, krucha, pyląca, a co najgorsze, może zacząć pękać sama z siebie. Pamiętajmy, że wylewka to nie tylko warstwa przykrywająca rury, to także element konstrukcyjny i przewodnik ciepła. Musi być solidna i odpowiednio przygotowana, by służyła nam latami. Błąd 4. Hydrauliczny freestyle, czyli projekt versus fantazja ułańska. Nie masz projektu, ale masz pomysły. Zamiast spirali cieplnej masz spaghetti chaosu. Woda nie wie, gdzie płynąć, a rachunek wie, gdzie rosnąć. Proszę Państwa, oto kolejny klasyk gatunku, czyli tak zwana samowolka hydrauliczna. Brakuje tylko jednego, drobnego szczegółu – projektu instalacji. Efekt? Zamiast precyzyjnie zaplanowanej spirali cieplnej otrzymujemy istne spaghetti chaosu. Rury wiją się bez ładu i składu, tworząc plątaninę, w której nawet woda gubi drogę. Taka instalacja to prosta droga do problemów. Błąd 5. Podłogowe piekiełko, czyli kiedy mniej znaczy więcej i zdrowiej. Powyżej 55 stopni? Gratulacje, smażysz podłogę. I parkiet, i stopy. Bonus, efekt sauny bez sauny. Temperatura to kluczowy parametr w systemie ogrzewania podłogowego. Przekroczenie tych wartości to prosta droga do usmażenia nie tylko podłogi, ale i wszystkiego, co na niej leży. Zbyt wysoka temperatura podłogi to także dyskomfort dla naszych stóp i całego organizmu. Pamiętajmy, ogrzewanie podłogowe ma być dyskretne i łagodne. Błąd 6. Klimatyczny galimatias, czyli każdemu pomieszczeniu według potrzeb cieplnych. W łazience tropiki, w salonie Finlandia. Bez stref i termostatów. Twoje ogrzewanie ma własny charakter. Brak podziału na strefy grzewcze i brak indywidualnych termostatów to jak próba dyrygowania orkiestrą bez batuty. Aby uniknąć tej kakofonii temperatur, niezbędne jest zastosowanie sterowania strefowego. To klucz do komfortu, ale także do oszczędności. Błąd 7. Mokra robota. Po fakcie, czyli test szczelności. Ostatni dzwonek przed potopem. Nie przetestowałeś szczelności? No to testuj teraz. Na mokro. Zawsze po zalaniu efekt jest gorący. Przeprowadzenie próby ciśnieniowej przed zalaniem wylewką to absolutna konieczność. Pozwala wykryć wszelkie nieszczelności, zanim zostaną one pogrzebane pod warstwą betonu. I tak, drodzy Państwo, dotarliśmy do końca naszej opowieści o 7 pułapkach czyhających na drodze do idealnego ogrzewania podłogowego.
Jak widać, droga ta, choć obiecująca, wymaga rozwagi, wiedzy i staranności. Każdy detal ma znaczenie, każdy etap jest ważny. Chcesz ciepła, nie frustracji? Subskrybuj i nie popełniaj tych błędów. A jeśli choć jeden już zrobiłeś? Spokojnie. Nie ty pierwszy. Ale może ostatni? Pamiętajcie, celem jest osiągnięcie tego błogiego stanu, gdy ciepło delikatnie otula stopy. Jeśli marzycie o takim komforcie, zachęcam do śledzenia naszego kanału. Wiedza to potęgi klucz, a w budownictwie klucz do ciepłego i szczęśliwego domu. Dziękuję za wspólną podróż i do zobaczenia.